Lato 1965 roku. Indianapolis. Sylwia miała 16 lat, a jej siostra Jenny 15. Obie uśmiechnięte, spokojne. Dziewczyny z rodziny, która nie miała zbyt wiele. Rodzice wędrowni sprzedawcy. Zarabiali grosze jeżdżąc po Stanach. Nie mieli jak zapewnić córkom stabilności. I tak zapadła decyzja. Dziewczynki zostaną przeniesione na jakiś czas do rodziny znajomej. Początkowo wszystko wyglądało jak idealne rozwiązanie. Gertruda Baniszewski, kobieta po przejściach, sama wychowująca 7 dzieci. Nie była bliską przyjaciółką rodziny, ale znała ich wystarczająco, by powiedzieć: zajmę się nimi. Za $20 tygodniowo. Jenny i Sylwia były różne. Jenny cicha, nieśmiała, niepełnosprawna, z ortezą na nodze po chorobie Heinego Medina. Sylwia odważniejsza, bardziej towarzyska. Śmiała się częściej, wyglądała zdrowiej. I to właśnie ona zwróciła uwagę Gertrudy. W domu panował chaos. Gertruda słaba, schorowana, uzależniona od leków i papierosów. Często leżała, często krzyczała, rzadko się uśmiechała. Dzieci zaniedbane, brudne. Było ich tak dużo, że gości w domu można było nie zauważyć. A jednak Sylwia została zauważona. Zbyt ładna, zbyt uśmiechnięta, zbyt lubiana przez chłopców z sąsiedztwa. Pierwszy tydzień minął spokojnie. W drugim zaczęły się komentarze. W trzecim pierwsze kary za flirtowanie, za złe spojrzenie, za opóźnione pieniądze od rodziców. Zaczęła się przemoc. Cicha, codzienna. Nikt wtedy nie przypuszczał, że tam na przedmieściach, w zwykłym domu z dziećmi, rozpoczyna się jedna z najokrutniejszych zbrodni w historii USA. I wszystko zaczęło się tak niewinnie. Od 2 walizek i 2 dziewczynek, które miały po prostu zostać na trochę. Gertruda Baniszewski miała 37 lat, ale wyglądała na więcej. Chuda, zgarbiona, z twarzą wysuszoną przez papierosy, z oczami bez wyrazu. Matka 7 dzieci, po 2 nieudanych małżeństwach. Ostatni mąż ją bił, a potem zostawił. Pieniądze się nie zgadzały. Leki uspokajające były tańsze niż psychoterapia. Utrzymywała się z zasiłku i okazjonalnych znajomości z mężczyznami, którzy znikali szybciej niż pojawiały się kolejne dzieci. Dom, mimo że ich pełen, był jednocześnie pusty. Brudne ściany, rozklekotane meble, spore zapasy aspiryny i papierosów. Kiedy Sylwia i Jenny pojawiły się w tym domu, Gertruda miała nadzieję, że $20 tygodniowo za opiekę nad nimi będzie ratunkiem. Ojciec oddanych pod opiekę dziewczynek nie zawsze nadążał z przelewami i z każdą kolejną opóźnioną wpłatą rosła w Gertrudzie złość, zawiść i poczucie upokorzenia. I jak w wielu takich przypadkach znalazła winnego, jedną z sióstr, Sylwię. Była zbyt ładna, zbyt grzeczna, zbyt lubiana przez chłopców, zbyt czysta. Gertruda patrzyła na nią i widziała wszystko, czego sama nigdy nie miała. Uwagę, lekkość, życie i zaczęła ją za to karać. Sylwia nie wiedziała jeszcze, że jest w pułapce. Dom miał być tymczasowy, bezpieczny, ale był jak klatka, a Gertruda była nieprzewidywalna. Jej dzieci, głodne i znudzone, podatne na wpływy. I gdy tylko pojawiła się okazja, by skupić złość na jednej osobie, zrobili to. Wszyscy. Z przyzwoleniem matki. To nie był dom. To był teren przygotowań do egzekucji. I nikt nie miał odwagi, by to powstrzymać. Wszystko zaczęło się od słów. Od rzuconych mimochodem oskarżeń. Od głodzenia za karę. Od wzroku, który mówił wszystko. Gertruda nie uderzyła od razu.
Najpierw kazała Sylwii siedzieć w kuchni godzinami bez jedzenia. Potem ograniczyła jej dostęp do łazienki. Zaczęła rzucać oskarżeniami o rozwiązłość, wymyślonymi, przesadzonymi i nieuzasadnionymi. Rozmawiałaś z chłopakami. Widziałam, jak się uśmiechałaś. Jesteś dziwką. Sylwia, zaskoczona i zastraszona, próbowała się bronić. Ale w tym domu nie było miejsca na rację. A potem przyszedł ten moment. Pierwszy cios. I reakcja reszty dzieci. Śmiech. Albo, co gorsze, cisza. To było jak efekt domina. Każde kolejne upokorzenie sprawiało, że Gertruda czuła się silniejsza. A dzieci, jej własne i te z sąsiedztwa, zobaczyły, że tak można. Można bić, można wyśmiewać, można pluć i można się znęcać. Sylwia była bita drewnianymi łyżkami, kopana po brzuchu, rzucana o ścianę, zmuszana do rozbierania się. Kazano jej jeść z podłogi, lizać brudne pieluchy, wchodzić do wrzącej wody, a potem do lodowatej. To był system. Codzienny rytuał. Często Gertrudzie pomagała córka, Paula. Czasem dzieci sąsiadów, Coy i Richard, nastoletni chłopcy, znudzeni, podnieceni przemocą. Sylwia nie była już człowiekiem. Stała się przedmiotem, workiem treningowym. Ofiarą, której nie dało się uratować, bo nikt nie widział nic złego w znęcaniu się nad nią. Jenny, siostra Sylwii, słyszała wszystko. Czasem widziała, ale była słabsza, sparaliżowana strachem. Nie mogła pomóc, nie mogła się sprzeciwić, tylko patrzyła. A Sylwia z każdym dniem znikała. Gertruda Baniszewski nie była tylko oprawcą, była przywódcą. Stworzyła system przemocy, który działał codziennie i do którego dołączyli inni. Coy, chłopak jej córki Pauli, miał 15 lat. Uderzał Sylwię pięściami. Ćwiczył na niej ciosy karate. Kopał, wiązał, śmiał się. Richard, cichy chłopak z sąsiedztwa. To on z pomocą rozgrzanego gwoździa wypalił Sylwii na brzuchu napis: „Jestem prostytutką i jestem z tego dumna”. Nie byli zmuszani, nie musieli, po prostu chcieli, bo Gertruda pozwoliła, bo powiedziała: można. Ona zasłużyła, nie jest jak wy, jest niżej. I dzieci szybko się dostosowały. Gertruda obserwowała to wszystko z boku. Czasem komentowała, czasem pokazywała, jak robić to lepiej. Uczyła Paulę, jak bić bez zostawiania śladów. Kazała Sylwii rozbierać się na oczach chłopców. Torturowała ją psychicznie równie intensywnie jak fizycznie. Pewnego dnia zabroniono Sylwii korzystać z toalety. Kazano jej oddawać mocz do wiadra, potem wylać je na siebie. To miało ją oczyścić z grzechu. Innym razem kazano jej zjeść własne odchody. Dzieci, które w tym uczestniczyły, miały od 10 do 17 lat. Uczyły się, że krzywda nie boli, gdy dotyczy innej osoby, że przemoc to zabawa, jeśli pozwala na nią dorosły i że granice można przesuwać dzień po dniu, aż z człowieka zostanie tylko ciało. Ciało, które można kopać, polać wrzątkiem, naznaczyć. Sylwia traciła siły. Nie mówiła już pełnymi zdaniami. Oddychała płytko. Umieścili ją w piwnicy. Tam siedziała sama, bezsilna i bezbronna. Nikt jej nie słyszał, bo nikt nie chciał jej usłyszeć. W ostatnich dniach życia Sylwia nie była już tą samą dziewczynką. Nie miała siły mówić. Nie miała siły stać. Jej ciało było jednym wielkim krwiakiem. Połamane kości, rany cięte, oparzenia, wypalony napis na brzuchu. Siedziała skulona w piwnicy, bez ubrań, bez łóżka, bez światła i bez nadziei. Gertruda już wtedy wiedziała, że nie da się tego odwrócić. Nie chodziło już o wychowanie, nie chodziło o karę.
To był akt czystego okrucieństwa, przykrywany banalnymi wymówkami. Była niegrzeczna, wymyślała, flirtowała, kłamała. A prawda była jedna. Została skatowana na oczach całego domu i nikt jej nie pomógł. Jenny, jej siostra, obserwowała agonię. Była sparaliżowana chorobą, strachem i presją. Wiedziała, że jeśli się sprzeciwi, spotkają to samo. A Sylwia umierała powoli. Każdego dnia zabrano jej imię, godność, prawo do snu, prawo do głosu. W ostatni dzień próbowała uciec. Podczołgała się do drzwi frontowych, ale nie dała rady. Zemdlała. Zaniesiono ją z powrotem do piwnicy. Zmarła 26 października 1965 roku. Miała 16 lat. Gertruda zadzwoniła na policję. Zmyślona historia. Rzekoma ucieczka. Samookaleczenia. Na szczęście nikt jej nie uwierzył. Bo kiedy funkcjonariusze zobaczyli ciało Sylwii, nie zadali żadnego pytania. Wiedzieli. To nie był wypadek. To była egzekucja. 26 października 1965 roku. Kiedy funkcjonariusze weszli do domu Gertrudy, zobaczyli martwe ciało nastolatki na zakrwawionym materacu. Ważyła 23 kg. Nie miała zębów. Na ciele ponad 150 ran. Gertruda powiedziała: ona była złym dzieckiem. Sama się okaleczyła. Jenny, jej siostra, cicha i wycofana, szepnęła jednemu z policjantów: jeśli mnie stąd zabierzecie, powiem wszystko. I powiedziała o biciu, o wiadrze z odchodami, o gwoździu, brzuchu, o tym, że Sylwia krzyczała w nocy, a wszyscy to słyszeli i nikt nie reagował. To nie był tylko jeden sprawca, to był domowy kult przemocy. Dzieci, sąsiedzi, kuzyni, wszyscy znali Sylwię. Uczestniczyli nieliczni, ale wszyscy wiedzieli i wszyscy milczeli. Gertruda Baniszewski została aresztowana. Wraz z nią Paula Baniszewski, córka, 17 lat. John Baniszewski, syn, 12 lat. Coy Hubbard, chłopak Pauli. Richard Hobbs, sąsiad. Wszyscy brali udział. Wszyscy mieli krew Sylwii na rękach. Dyscyplina. Tak nazwano sadystyczne tortury. Tak próbowano usprawiedliwić dziesiątki dni przemocy. Ale społeczeństwo nie kupiło tej wersji. Sprawa Sylwii wstrząsnęła całym krajem. Gazety nazwały ją najgorszą zbrodnią wobec dziecka w historii USA. To był moment, kiedy przemoc domowa przestała być sprawą rodzinną. Zaczęła być przestępstwem społecznym. Czymś, co może wydarzyć się za każdą ścianą i wymaga reakcji. Proces ruszył w 1966 roku. Sprawa była jasna. Ciało, zeznania, świadkowie, notatki, opisy ran, dowody mówiły jedno. To nie był wypadek, tylko egzekucja. Gertruda Baniszewski została oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. Groziła jej kara śmierci. Oprócz niej Paula, oskarżona o współudział. Coy, oskarżony o przemoc fizyczną. Richard, wypalenie gwoździem napisu na ciele. Wszyscy nastolatki. Wszyscy bez żalu, bez łez. W sądzie Gertruda oznajmiła, że jest chora psychicznie, że nie wiedziała, co się dzieje, że dzieci przesadzały, że Sylwia była trudna. Ale Jenny zeznawała. Dzień po dniu, tortura po torturze. Bez emocji, z fotograficzną pamięcią. Jej słowa były gwoździem do trumny Gertrudy. Wyrok zapadł w maju 1966 roku. Gertruda Baniszewski, dożywocie. Paula Baniszewski, 20 lat. Coy Hubbard, poprawczak. Richard Hobbs, to samo. John Baniszewski, najmłodszy, trafił do placówki wychowawczej.
Ale to nie koniec, bo po latach stało się coś, czego nikt nie rozumiał. Gertruda Baniszewski została skazana na dożywocie, ale system prawny w stanie Indiana, jak i w wielu innych stanach USA w tamtym czasie, dopuszczał warunkowe zwolnienie, nawet dla osób skazanych na dożywocie, o ile spełniały określone warunki. I Gertruda opuściła więzienie po 20 latach. Pod nowym nazwiskiem zamieszkała w Iowa. Zaczęła chodzić do kościoła. Do końca życia utrzymywała, że była ofiarą swoich emocji. Zmarła na raka w 1990 roku. W ciszy. Bez przeprosin. Bez skruchy. Jenny cały czas żyje z traumą. Założyła rodzinę. Nigdy nie przestała mówić o Sylwii. Sylwia. Urodzona 3 stycznia 1949 roku. Zginęła 26 października 1965 roku w piwnicy domu, który miał być dla niej tymczasowym schronieniem. Nie została zabita przez jednego człowieka. Zginęła z rąk wielu. Przy biernej zgodzie jeszcze większej liczby osób. W 2001 roku, w miejscu, gdzie kiedyś stał dom Gertrudy Baniszewski, zbudowano pomnik poświęcony Sylwii. Widnieje tam napis. Ten pomnik jest poświęcony pamięci małego dziecka, które zmarło tragiczną śmiercią. Nigdy nie zapomnimy o tym horrorze, aby nigdy się nie powtórzył. Gertruda zmarła wolna. Coy Hubbard założył rodzinę. Richard Hobbs pracował w marketingu. John Baniszewski został kaznodzieją. Wszyscy starali się wymazać przeszłość. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii. Zapraszam do sekcji komentarzy oraz subskrypcji kanału. Bardzo dziękuję.